Witam Was w drugiej części prezentacji dodatku Jira Flow Companion. W pierwszej części omówiliśmy sobie dwa pierwsze widoki. Teraz przejdziemy przez dalsze zakładki. Pierwszymi widokami był CFD oraz Flow, który pokazywał throughput. Lead times, coś co nas na pewno interesuje, jeśli jesteśmy zainteresowani metrykami przepływu. Co tutaj widzimy, to dystrybucję czasów realizacji. Widzimy tą od tych najkrótszych do najdłuższych. Możemy tutaj przede wszystkim wybrać sobie datę startu. Tutaj przypominam, że to narzędzie będzie nam domyślnie pokazywało poprzedni rok, a więc jeżeli nas interesują jakieś przeglądy przepływu, chociażby czy realizacji czasów później krótsze, to możemy sobie tutaj wybrać jakiś okres, na przykład od końca czy od początku października. Tych zadań tutaj nie wyszło tak dużo. Najdłuższe wyszło z czasem aż, uwaga, 19 tygodni. Skąd wiem, że tygodni? Ponieważ tutaj w Resolutions ustawiamy sobie, można powiedzieć, tą precyzję, tą dokładność. Możemy oczywiście zmienić to na widok w dniach. Wtedy widzimy, że najdłuższe zadanie trwało aż 130 dni. To jest oczywiście, można powiedzieć, cecha tutaj danych, które nie były bieżąco w takim projekcie testowym uzupełnianych, ale być może też to znajdziemy w naszych projektach, kto wie. Możemy tutaj oczywiście wybrać, pomiędzy którymi statusami my w ogóle ten czas liczymy, a więc możemy sobie wybrać jakiś status, który będziemy uznawali za początkowy, za końcowy. Na przykład może być to kwestia tego, że być może wrzucamy czy kończymy liczyć nasz lokalny lead time tylko i wyłącznie z perspektywy statusu Ready for Prod. Nie namawiam do tego, ale być może tak jest. I oczywiście tutaj podobnie jak w przypadku poprzedniej zakładki jesteśmy w stanie kliknąć sobie pokaż nam to jako tabelę, co pomoże nam zobaczyć, że takich zadań 129-dniowych było aż 5. Które to były? Idziemy tutaj do tabelki, widzimy, że to jest te 5 tiketów, jesteśmy w stanie przeanalizować każdy z nich, otwierając go sobie tutaj w osobnej tabce, albo otwierając znowu takie zestawienie w postaci filtra pokazującego te 5 podstawowych elementów. Co ciekawe, tutaj również możemy sobie pokazać filtr, a więc nałożyć sobie filtr istniejący z tablicy pokaż nam tylko historyjki. Możemy sobie na dodatek, powiedziałbym, spojrzeć na drugą rzecz, a więc na ticket age, jaki te zadania mają wiek, jeżeli chodzi o zadania, które są w systemie. Co jeszcze? No, właściwie jest to bardzo pomocne, dlatego że możemy zbudować tablicę nie tylko dla zespołu, ale dla całego produktu, gdzie będziemy filtrowali po interesujących nas na przykład jednostkach wartości, takich jak epiki. I jesteśmy w stanie zbudować tutaj taki wykres, taki histogram nie tylko dla drobnych zadań, ale również na przykład dla jakichś agregatów czy dużych elementów wartości dostarczanych przez cały system, przez kilka zespołów. Idziemy dalej. Raport iteracji, coś co się może bardzo przydać zespołom pracującym w iteracjach albo iteracyjnie podchodzących do przeglądu tego, jak realizują zadania. Tutaj również możemy sobie wybrać przede wszystkim datę, kiedy taka iteracja się kończy. Załóżmy, że ona się kończy teraz 13 grudnia. Załóżmy, że rozpoznajemy tikety znowu pomiędzy next a ready for prod, ale może jednak tutaj nas interesuje done. Tutaj zobaczymy różnicę pomiędzy lead time'em, cycle time'em. Tu znowu możemy ustawić długość tej iteracji, na przykład dwutygodniową, i możemy zobaczyć wszystkie zadania, które się znalazły w tej iteracji opuściły system, a więc osiągnęły ten status done. Tutaj będziemy widzieli, kiedy to się stało. Będziemy też widzieli bardzo pomocną rzecz, w jakim stanie te tikety rozpoczęły daną dwutygodniową, w tym przypadku iterację. A więc na przykład widzimy, że jest tutaj ticket, który zaczął ten okres w statusie Ready for Prod. Pytanie, czy powinniśmy go brać pod uwagę jako osiągnięcie tej iteracji. No, to zależy, czy tutaj była wykonywana jakaś praca, czy była to tylko i wyłącznie półka, na którą odkładaliśmy te zadania. Możemy się tego pozbyć właśnie filtrując do krótszego statusu. Tu podobnie jesteśmy w stanie zastosować filtr, akurat chyba żaden epic tutaj nie wyszedł, a być może jakiś story, zaraz zobaczymy, są historyjki. OK. Piąta, ostatnia zakładka to jest Monte Carlo, a więc można powiedzieć przewidywanie przyszłości na podstawie tego, jak w tej chwili pracujemy.
Tutaj mamy bardzo dużo opcji, z których możemy skorzystać. Przede wszystkim początek symulacji, po drugie długość tej iteracji, jeżeli ona ma miejsce. Możemy wybrać oczywiście precyzję jednodniową, jeżeli pracujemy w sposób ciągły. Możemy ustalić długość backlogu albo obecnie istniejącego w naszym projekcie, albo na przykład dokonać jakiejś projekcji, nie wiem, 100 elementów. Znowu możemy wybrać te statusy, pomiędzy którymi ten przepływ ma mieć miejsce i możemy wybrać albo taki model, ile iteracji nam będzie potrzeba na zrealizowanie tego oraz oczywiście ile bierzemy pod uwagę. Ja, ponieważ miałem tutaj kilka co najmniej iteracji, w których nic się nie działo, to może dam jakąś dużą liczbę, no i zobaczymy, że to się w tym momencie mocno zmieniło. Ciekawy czynnik to jest również fokus, który pokazuje, ile procent elementów to jest jakby ciągła praca tego zespołu, nad tym produktem, a być może nad czymś innym. No i oczywiście jeszcze jedna opcja, a więc możliwość wybrania takiego throughputu, który nam pokazuje, ile tutaj może być dostarczone, tak? Nie ile iteracji nam potrzeba do dostarczenia danego zakresu, a więc backlogu o długości 100 czy backlogu o długości 27 elementów, ale również ile jesteśmy w stanie dostarczyć z, można powiedzieć, jakąś tam precyzją czy prawdopodobieństwem ticketów na iterację. To oczywiście tutaj może nie jest najlepsza wizualizacja, ponieważ to pokazuje dosyć liche dane. Ale zachęcam do tego, żeby popatrzeć na te swoje przepływy. Być może też będziecie chcieli skorzystać z prostego modelu Monte Carlo, który Jira Flow Companion oferuje. Tyle na dziś. Zapraszam do zabawy narzędziem i dajcie znać, jeśli macie pytania, zagwozdki, być może coś, co uda się Wam jeszcze z tego narzędzia wyciągnąć.